Cześć, witam z Walencji. Całkiem ciepło jak dla nas i pokażę Wam taką odskocznię, jak to fajnie można sobie za rozsądne pieniążki spędzić czas w Hiszpanii. Także zaczynam ten odcinek od miejsca, gdzie się zatrzymałem. Będą przebitki z drona. Jak już wspomniałem, jest końcówka września. U nas już zaczyna się powoli robić jesiennie, a w Hiszpanii jest całkiem fajnie jeszcze. To już jest taki okres, że wakacje się skończyły. Ceny stały się bardziej przystępne dla normalnego zjadacza chleba, takim jakim jestem ja. Jakich ja narzędzi używam, żeby znaleźć w miarę rozsądne ceny w podróżowaniu, to opowiem w następnych ujęciach, dlatego oglądajcie uważnie. Loty szukamy sobie na Skyscanner. Konkretnych cen nie będę podawał, bo każdy lata z innego miejsca, w innym okresie czasu. Te ceny się mogą różnić, ale jak mówię, wchodzimy na Skyscanner, wyszukujemy lotów, bach, sprawdzamy, cena pasuje, jesteśmy w Hiszpanii. Później następnym krokiem jest, ja to robię booking.com, sprawdzam dostępność hoteli albo tak jak w tej chwili mam takie apartamenty, te villa to się nazywa. Ja jeszcze dodatkowo biorę auta. Zaletą posiadania auta jest to, że mogę szukać hoteli lub kwater dalej od miasta, gdzie ceny są korzystniejsze, ale minusem jest na przykład zwiedzanie, jest problem z parkowaniem w dużych miastach, także coś za coś. Ja teraz się skoncentruję, żeby pokazać plaże i ewentualnie jakieś ciekawe miejsca po drodze od Walencji po Alicante. Zacznę od Walencji, od tego miejsca, gdzie jestem, po Alicante będę się zatrzymywał na plażach i w innych atrakcyjnych miejscach. Jestem na plaży Patacona Beach, nie wiem czy to się dobrze wymawia, ale chyba coś takiego. Duża plaża w Walencji. I stąd udamy się w stronę Alicante. Ta plaża to jest taka spokojniejsza alternatywa dla turystycznej bardzo Malvarossy, ale bardzo ma fajną, szeroką, piaszczystą plażę, dużo restauracji wokoło, można przyjechać i duże miejsce parkingowe, jeżeli ktoś przyjeżdża autem. A tutaj jeszcze mamy nocne ujęcia z jednej z plaż na port w Walencji. Ten port to był jedno z pierwszych ujęć, które przyjechałem do Walencji, bo do Walencji przyjechałem wieczorem, zanim się zorientowałem, co jest gdzie, co jest co. Także starczyło mi czasu tylko wieczorem pójść na plażę i zrobiłem takie ujęcie. A resztę już kręciłem następnego dnia. Tak, i już doszłem do pierwszych wrażeń, że Walencja, ona jest trochę taka betonowa. Byłem na tej plaży i chwileczkę zobaczyłem, jakoś mnie to nie przekonało, postanowiłem jechać. Tutaj zatrzymałem się na takiej plaży, to pisze Naturist Beach Gandia. Nie wiem jak to się poprawnie wymawia, ale tu już jest lepiej, tu są lepsze klimaty, bo tak, fale są mniejsze, woda jest znośna, jeszcze jak na wrzesień, końcówkę, fajne piaski złote i tutaj już tak można odpocząć, bo tam w Walencji byłem na 2 czy 3 plażach, ale tam jest za dużo. Raz, że ciężko zaparkować, tych ludzi dużo, no i wysoka fala. Nie będę za bardzo kręcił plaży, bo dużo naturystów tu się opala. De facto nic ciekawego, bo same takie grubasy, dlatego nie będę. O, taki pejzaż. Podobne wyjście na plażę jest jak na Bałtyku, przez takie duże wydmy jest taki pomościk i się na tą plażę wychodzi.
O, i tam już w oddali jest morze. Także ta plaża godna polecenia. Po drodze do Benidorm jest taki punkt widokowy. Dam zbliżenie. O. I taki widok. Tam jest Benidorm, a tutaj taka kotlinka fajna. Morze. I jedziemy dalej. W dalszym ciągu jadę do Benidorm i takie właśnie fajne tereny tu są. Podobają mi się góry. Trochę mi to przypomina też Teneryfę, ale ogólnie, bo tutaj tereny są górzyste. I tu na dole gdzieś ma być plaża. Zrobię sobie przerwę obiadową na rybkę. Ryba, sałata i kartofelki. Po drodze mi wyskoczyła na mapie taka restauracja, także zdepłem. Następnym przystankiem mamy miasteczko o nazwie Moraira. No. I tutaj zajechałem prosto na plażę, bo nie mam za bardzo czasu zwiedzania zabytków, ale miasteczko może być takie spokojniejsze. Pewno fajnie jest wieczorem tutaj. Takie uliczki bardziej ciche, dużo zieleni w porównaniu do Walencji, bo już nie będę, no co tu dużo gadać. Walencja jest dla mnie nieporozumieniem. Nie podobało mi się w Walencji, ale może jeszcze zmienię zdanie, nie powiem. No i tak z grubsza pokażę. Strasznie wieje, nie wiem czy będzie widać. Drona na pewno nie puszczę. I tutaj ta plaża, no ona jest, jest troszkę piasku, ale chyba ten piasek jest nawieziony, bo dookoła jest taki kamień ostry. I co my tu widzimy? Każdy sobie robi zdjęcia koło jakiejś takiej figurki i ulubionym miejscem jest robienie sobie między nogami u faceta, robią fotki panie. Nie wiem czy to się nadaje do publikowania. O takie coś. No i widoczek na zatokę jest bardzo wiecznie. Wysoka fala, ale to dobrze, że jest wiecznie, bo temperatura się tak nie daje we znaki. W tej chwili jest 27 stopni w cieniu. I właśnie dojeżdżam do Alicante. Kilka ujęć, żeby było widać. Duże miasto, ładne miasto, jak później się okazało. No, dotarłem do Alicante, bo trzeba było. Pominąłem Benidorm, bo tam będzie chyba lepsza atrakcja, jak będą światła, bo dużo jest wieżowców. I najpierw przyjechałem do Alicante. Tu będzie tylko czas zobaczyć jedną plażę. No i co? Atrakcji nie będzie czasu zwiedzać, bo to jest jak zwykle w pigułce całe wybrzeże. Ale co jest interesujące, to staram się pokazać. Kawka w Alicante. I tu jest kultowy deptak. Nie będę go całego przechodził, ale pokażę o co tu chodzi. Tu mówią, że jeżeli masz głowę spuszczoną w dół i idziesz, patrzysz w te mozaiki, to można dostać dizzy tak zwane. O. I tak idziesz i się w końcu w głowie zakręci. A długie jest jak cholera, że powiem. Tu sobie lubią robić ludzie fotki na Insta, publikować. Ogólnie fajne miejsce. Fajne też w porównaniu miasto do dużej Walencji. Będzie Benidorm, zobaczymy. Tu jest porcik, a tam dalej jest plaża. I mam zamiar pójść na tą plażę, troszkę odświeżyć się, bo to jednak jest męczące taka jazda. Miasta są ogólnie duże, drogi mają dobre, dobrze się jeździ, ale miasta są molochy
I przy wjeździe do miast jest beton, taki beton hiszpański, jak u nas były blokowiska, a tam typowe takie betonowe budynki. Mam tam nagranych parę, to wrzucę w przebitkach, a póki co tak wygląda wybrzeże Alicante. Ja sobie popijam kawkę i będzie następna wrzuteczka z plaży. Zdrowie. Ta plaża w Alicante jest piaszczysta, fajna, tylko żeby się pokąpać, tak jak mówiłem, nie? Tutaj jednak jest duża fala i takie spokojnie poleżeć na wodzie jednak nie da rady. Ludzi jest dużo, jak ktoś lubi, jak komuś nie przeszkadza, no, że jest dużo ludzi, to jak najbardziej, ale tu raczej nie jest taka plaża, żeby odpoczywać, tu raczej tak siąść, coś się napić można ze sobą, bo widzę tutaj ludzie mają swoje takie jakieś drinki, siedzą, rozmawiają, niektórzy podpalają zioło, niektórzy piją alkohol i na tym to polega, a takie te plaże, żeby odpocząć, to tak jak byłem prędzej pomiędzy dużymi miastami. No i tutaj tak można zobaczyć, jak wygląda plaża, dużo budynków, tam w oddali widać zachodzące słońce, tam w oddali oświeca zachodzące słońce miasto i ja będę się zawijał stąd do Benidormu. Tam już chyba dojadę, będzie ciemno, ale o to chodziło. No Alicante, jestem pod wrażeniem, podoba mi się. Coś mi Barcelonę przypomina, ale nie do końca. No, ten zabytek często też tu pokazują, ale tutaj ciekawe jest, czy można się jakoś tam wspiąć. Nie na piechotę, autem, bo na piechotę za dużo czasu by mi zajęło. No ale ten widoczek by był niezły. No zdecydowanie na koniec dnia najlepsza miejscówka, ten Benidorm. Jest ok, dużo jest Anglików, ale w końcu się człowiek czuje normalnie, bo poza w tym, jak się nazywa, w Alicante już troszkę mówią, rozmawiałem po angielsku, w Walencji w ogóle. I powiedział mi facet, gdzie Niemiec de facto, u którego wynajmuje tam lokum, że Hiszpanie, on się dowiedział na własnej skórze, za bardzo nie chcą rozmawiać w języku angielskim. Chcą, żeby się uczyć hiszpańskiego. Także tutaj ta plaża, nie wiem jak jest w dzień, ale teraz jest perfekt. Piasek jest elegancki. Przypomina mi to, nie wiem co. No, można powiedzieć Dubaj. Troszkę niższe są budynki, ale jest ok. Także tutaj mi się zdecydowanie podoba najlepiej. Jeszcze podejdę na deptaczek króciutko, fala duża i będę kończył dzień dzisiejszy. Tak wygląda deptaczek w Benidorm. Nie mam pytań, jest fajnie, tutaj jest fajnie. Jakby było, można się przejechać autem, a ja myślę, że można się przejechać, ale dobra, nie będę ryzykował. Tutaj chciałbym jeszcze tylko dodać, że to, co mi się podoba, nie musi odpowiadać innym. To jest kwestia gustu. I to wynika z tego, że czym więcej się podróżuje, tym mniej rzeczy jest nas w stanie zaskoczyć tak naprawdę. I większość ludzi, którzy dużo podróżują, tak samo odczuwają. No i tutaj Benidorm na parę dni jak najbardziej można tutaj zostać, bo to jest takie rozrywkowe miasto. I ono teraz ładnie wygląda, jak tu widzimy w świetle reflektorów. Ale miałem okazję, jadąc do Alicante, mijać to miasto obwodnicą, a nie było jeszcze na tyle ciemno, żeby światła były zapalone i wtedy te budynki betonowe wyglądały nie najlepiej, nie najlepiej. W sumie już teraz mógłbym się pokusić o ocenę, które miejsce jest najlepsze dla mnie, ale wstrzymajmy się jeszcze do końca filmu
i wtedy Wam opowiem, które miejsce najbardziej mi przypadło do gustu. Po Walencji nie miałem za bardzo czasu chodzić, jest dużo rzeczy do zobaczenia, skoncentrowałem się tylko na takiej miejscówce, gdzie każdy odwiedza, takie nowoczesne, architektura nowoczesna, tam są różnego rodzaju muzea, jest muzeum oceanograficzne, tutaj jak widzimy trzeba poświęcić tutaj, no nie wiem, co najmniej z pół dnia, żeby to wszystko zobaczyć. Ja tylko tak na zasadzie, że byłem, widziałem i tyle sobie mogę pozwolić, ale to mi wystarczy. Tak to się prezentuje w pełnej okazałości. Troszkę czasu trzeba, żeby to wszystko zwiedzić. Ja tylko takie dam przebitki, żeby można było zobaczyć, co tu się znajduje. A tutaj jestem w jednym z muzeów w środku. Klimatyzowane pomieszczenie. No teraz będzie około 30 stopni w tym Walencji. Ja jadę dalej nad morze, bo tutaj jednak w takiej upale zwiedzanie jest męczące. A druga sprawa, o zwiedzaniu będą inne odcinki. Teraz przyjechałem głównie pojeździć po plażach. Także to będzie na tyle z Walencji i tak jak mówiłem, Walencja może się podobać osobom, ale mi za bardzo nie zachwyciła. Wolę zdecydowanie Alicante, a najlepszy dla mnie był Benidorm jako baza wypadowa, bo cały czas w dużym mieście to też nie jest dobra opcja do wypoczynku, ale jako baza wypadowa mówię, że hotel mieć tam i jeździć dookoła, to bym wybrał, jak przyjadę następnym razem, jeżeli będzie mi to dane, Benidorm. No, a w środku tych budowli takie widoki są. Ciekawa architektura. Jak ktoś lubi takie nowoczesne, no to polecam przyjść. Tutaj widzę, są organizowane jakieś konferencje też. Także takie centrum. O, forum. A, centrum kongresowe, tutaj jakieś mają kongresy. No, fajne miejsce sobie wybrali. No, a mój kongres dobiega końca w tym miejscu i trzeba jechać na lotnisko. Podsumowanie, gdzie byłem, co widziałem. Zacząłem w Walencji. No, przyjechałem wieczorem, to za dużo nie widziałem, pojechałem na plażę, tak z ciekawości zobaczyłem port. Później następnego dnia z rana wyruszyłem do Alicante i po drodze, zatrzymując się w miejscach takich warte zatrzymania, no, które zobaczyłem na mapach Google jako atrakcje, bo każdemu też się podoba co innego. No i zajęło mi to w sumie 12 godzin, taka podróż. Wróciłem z powrotem do Walencji. Powiem tylko, że najbardziej mi się chyba podobał Benidorm. No i takie plaże pomiędzy spokojne. Jak ktoś chce wypocząć, to między dużymi miastami zawsze można znaleźć duże atrakcje. Są górki, są różnego rodzaju jaskinie, jeżeli chce zwiedzać. Każdy znajdzie coś dla siebie. Warto przyjechać na taki krótki wypoczynek, zrobić sobie odskocznie od krainy deszczowców, czy tam z Polski, bo to już jesień. U nas będzie dużo takich dni chłodniejszych, mglistych, mrzawki, a tutaj no, jest koniec, no, praktycznie początek października i jest 30 stopni, słoneczko. Tylko że tutaj, jeżeli ktoś się decyduje na przyjazd, to tutaj ludzie, z którymi rozmawiałem, niby 300 dni słonecznych jest w roku, ale pod koniec września, tak 2 tygodnie lubi popadać. Coś więcej, pokazałem to, co mogłem pokazać najwięcej przez te 3 dni. Komu się podoba, to może odwiedzić te miejsca. Komu się podobało, zalajkować.
Troszkę wieje wiatr, nie wiem czy będzie słychać. Zalajkować, skomentować i ewentualnie jakieś podpowiedzi, jakie miejsca byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach. Na razie, pozdrawiam.